Jeśli jest jakaś firma, smart home, wobec której nie jestem obiektywny, bo za bardzo uwielbiam jej sprzęty i ona rozpoczęła moją przygodę ze smart home i za każdym razem jak coś wypuszcza, to jest to Aqara. Dlatego dzisiaj pokażę Wam dwa włączniki światła, podwójny, bez kabla neutralnego oraz pojedynczy z kablem neutralnym. Zapraszam do recenzji. Postanowiłem zrobić jeden film, bo szukacie różnego rodzaju włączników. Niekoniecznie Was interesują dwa osobne o dosyć podobnym sprzęcie, ale warto wiedzieć, że Aqara ma i to, i to, i to, i to, i to, i jeszcze tamto. Więc to, co dzisiaj Wam pokażę, to są włączniki świateł inteligentne, smart włączniki, do których potrzebujemy bramki. Na przykład Aqara M1S, Aqara M2 albo Aqara E1. To są te, które ja rekomenduję. Sam posiadam M1S, jestem z niego bardzo zadowolony. Seria, którą Wam dzisiaj pokazuję, to jest H1EU. Aqara posiada kilka serii włączników, ale aktualnie na rynku możemy znaleźć 3. D1, H1 oraz E1. Jaka jest między nimi różnica? To warto o tym wiedzieć. D1 są dedykowane dla Chin. To są włączniki, które są dedykowane do kwadratowych puszek, więc ich raczej nie kupujcie. Kiedyś trzeba było je kupować, bo nie było niczego innego. Ale te czasy minęły i teraz możemy wybierać pomiędzy H1 oraz E1. Jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma? H1 troszkę droższe, trochę lepiej wykonane, E1 troszkę słabsze, trochę gorzej wykonane. Tak naprawdę mamy dwie główne różnice. Te, które Wam dzisiaj pokazuję, to są H1, czyli te trochę lepsze. Mamy tutaj diodę, która informuje nas o tym, czy jest zapalone światło, czy nie, czyli ona poza tym się też świeci we wszystkich włącznikach światła, to jest H1, oraz mamy pewne elementy metalowe. Elementy metalowe do montażu. E1 nie ma takiej diody i jest całkowicie wykonana z plastiku. Poza tym, jeżeli chodzi o funkcjonalność, identycznie. Cena jest trochę niższa, ale do ceny jeszcze przejdziemy. Jeszcze słowem wstępu, bo wydaje mi się, że warto kilka słów na samym początku powiedzieć. Więc powiedzieliśmy, jakie są serie. Teraz te dwa włączniki, czym one się w głównej mierze różnią. Jest jeszcze trzeci, ale o nim będzie dedykowany film, to jest bezprzewodowy włącznik. Te oba są przewodowe, czyli musimy podpiąć do nich kable. Jest z kablem neutralnym oraz bez. Czyli mamy dedykowane dla instalacji elektrycznych, która posiada kabel neutralny N, więc tak naprawdę do wszystkich nowych instalacji elektrycznych, albo powinno być do wszystkich nowych instalacji elektrycznych, oraz bez N. Dedykowany tam, gdzie nie ma kabla neutralnego, czyli na przykład starsza instalacja elektryczna, dajmy na to wielką płytę, albo jeżeli waszemu elektrykowi nie chciało się pociągnąć akurat tam kabla, mi się tak zdarzyło w co najmniej kilku miejscach. No i poza tym mamy włącznik dwuprzyciskowy albo jeden przycisk. Co jest ważne w tej serii? To niestety, że na ten moment, jeżeli chodzi o rozmieszczenie puszek, jeżeli macie kilka włączników obok siebie, dajmy na to nie jesteście w stanie dać takich dwóch włączników obok siebie. Musi być większa przestrzeń pomiędzy puszkami, bo jeżeli macie dwie obok siebie, tak jak jest to praktycznie robione wszędzie, to po prostu wielkość tego włącznika będzie trochę za duża i on się najzwyczajniej w świecie nie zmieści. Z dobrego i zaufanego źródła wiem, bo blisko współpracuję z Aqarą, że pracują nad tym. Pracują nad tym, żeby mieć włączniki z ramkami. Czyli żeby była ramka, do której będziemy mogli wkładać włączniki Aqary i ten problem się rozwiąże. Ja myślę, że to będzie kwestia tego roku. Czy to będzie dla serii H1, czy wypuszczą nową serię, tego już nie wiem. Ale jestem prawie pewien, że to się jeszcze w tym roku rozwiąże. Dużo gadam na początku, ale czas już przejść do wyglądu łącznika. Jeden mam zamontowany w miejscu, do którego potem przejdziemy i pokażę Wam, jak działa. Drugi mam tutaj w ręku, żebyście mogli go obejrzeć z bliska. Tak się prezentuje włącznik Aqara H1. Ta dioda, o której Wam wspominałem, jeszcze ją zobaczymy. Z tyłu mamy dedykowany kabel neutralny L oraz L1, czyli tam, gdzie wchodzi kabel z zasilaniem i tam, gdzie leci kabel do danej żarówki, czy czegokolwiek, co ma ten włącznik włączać. Więc tak wygląda sama budowa. A jeżeli ja chcę sobie otworzyć i zobaczyć, jak wygląda głębiej, uno sekundą, wezmę sobie nóż, będzie mi prościej. Proszę. To montujemy do puszki. Pasuje zarówno do puszki okrągłej, jak i elektrycznej, jak i kwadratowej, więc możemy i tak go zamontować, ale widzicie, że jest
dosyć szeroki, a to też jest całkiem szerokie. A to już jest sam włącznik, jakoś tak prosto i czysto, jak dla mnie. Prosto, czysto, nie ma się tutaj do czego przyczepić. Mi się te włączniki podobają. Są białe, są wyłącznie w kolorze białym, bo chyba czarnych nie ma, wiem, że miały być, ale bodajże, że są tylko w D1. W zestawie dostajemy jeszcze takie podziękowanie od Akary, dosyć grubą instrukcję oraz śruby do montowania. Z doświadczenia przy zamkach inteligentnych korzystam raczej z tego typu śrub, gdy montuję dany włącznik światła. Więc mamy tutaj pojedynczy włącznik, który działa po Zigbee. I jest w stanie, czy potrzebuje bramki, tak jak wam wspominałem, żeby się łączyć. Działa po Zigbee, więc to opóźnienie jest bardzo niskie i ma wsparcie dla wszystkich asystentów. To jeszcze wam pokażę, ale mamy wsparcie dla Apple HomeKit, mamy wsparcie dla Google Home, mamy wsparcie dla Alexy, aczkolwiek tutaj cały czas jest trochę problem, jeżeli chodzi o tą wersję europejską. W każdym razie ja mam cały czas problem. Mamy również wsparcie dwóch asystentów rosyjskich, których nie znam, bo Akara bardzo silnie działa teraz już w całej Europie, łącznie z rynkiem rosyjskim. Przejdźmy sobie teraz do samego włącznika, który już zamontowałem na ścianie, żebyście mogli zobaczyć, jak on działa, czyli ta wersja podwójna. Przenieśliśmy się pod łazienkę, gdzie zamontowałem włącznik podwójny Akara bez N, tak jak wam przed sekundką mówiłem. On prezentuje się w ten sposób, ładny jest, pasuje do białej ściany. Mogę go włączyć, tak klika i widzicie tą diodę, albo wyłączyć, włączyć. Wybaczcie, to teraz zrobię na odwrót. Fajnie się prezentuje, jak dla mnie. A jeżeli ja sobie go tutaj podważę, raz i dwa, no to możecie zobaczyć, jak się prezentuje w samej puszce. Mamy opis up, żebyśmy wiedzieli, że tą stroną do góry zawsze te piny powinny być na dole. I widzicie, to jest zwykła okrągła puszka i pasuje. Pasuje, aczkolwiek jest trochę duży. Skoczenie już jest naprawdę proste. I już działa. Więc co? Przejdźmy do aplikacji, gdzie pokażę wam, jak to wszystko działa w aplikacji. Ale to już wracamy na moje stałe miejsce. Teraz wejdziemy do aplikacji Akara Home i pokażę wam, jak te włączniki się nam przedstawiają. Mamy podłączony włącznik bez N. Możecie go tutaj zobaczyć. Łazienka jest włączona, prysznic jest wyłączony. Opóźnienie jest bardzo małe i to było tylko dlatego, że pierwszy raz je teraz uruchomiłem. Praktycznie sekunda do 2 sekund. Tego się możemy spodziewać. A gdy wejdę sobie głębiej, to mam widok tego mojego podwójnego włącznika. Widać światełko. To, czego nie ma wersja bez N. A co ma wersja N? To jest mierzenie zużycia prądu. Tylko mając kabel neutralny jesteśmy w stanie mierzyć zużycie prądu i wtedy też te włączniki podłączone do prądu działają jako wzmacniacze Zigbee. Jeżeli tego kabla nie ma, to nie działają jako wzmacniacze Zigbee oraz nie mierzą zużycia prądu. To jest ta wersja bez mierzenia, ale ta druga, którą miałem obok, posiada mierzenie. Mogę sobie zrobić countdown timer, czyli mogę sobie ustawić, żeby on się na przykład po jakimś czasie, po iluś minutach, a nawet godzinach wyłączał. Jeżeli dajmy na to, że zdarza mi się notorycznie zapominać wyłączać gdzieś światło, wtedy sobie ustawiam po 15 minutach, czyli na pewno dłużej tam nie będę, wyłącz światło. Wydaje mi się całkiem przydatna funkcja. Gdy wejdę już do stricte ustawień samego włącznika, dużo tutaj nie ma. Mogę sobie ustawić jego nazwę, mogę sobie ustawić jego lokalizację, mówi mi, przy jakim hubie jest podpięty. Nie mam tutaj praktycznie żadnych automatyzacji oraz scen, bo wszystko to mam w Apple HomeKit. Do tego jeszcze dojdziemy przy sekcji asystenci. Sygnał Zigbee mi pokazuje, to jest fajne. Jest 74 acceptable, praktycznie 99,5% dzisiaj było OK. Akceptowalne, nie jest dobre, ale nie ma żadnych opóźnień. Tutaj tam gdzieś koło 9 coś mu trochę spadło. Fajnie, że daje taką informację. Podoba mi się to. No i mamy wersję, więc możemy zobaczyć, czy jest jakaś aktualizacja. Akurat żadnej aktualizacji nie ma. Gdy wejdę sobie w automatyzację, to tam mogę sobie potworzyć automatyzacje korzystające z tego czujnika. Czyli na przykład, jeśli czujnik ruchu akurat ze schowka wykryje ruch, to wtedy wybieram sobie mój włącznik, zapal prysznic. Mogę zrobić taką automatyzację
ile to było? 4 kliki i już na bazie czujnika ruchu, kontaktrona albo czegokolwiek jestem w stanie wyzwolić włączanie światła. Siłą tych włączników są asystenci, wsparcie dla asystentów ze strony Akary. Więc to Wam teraz pokażę. Jesteśmy w łazience, bathroom, w tym wypadku, żeby trochę, czasami sobie zmieniam na polski, czasami na angielski, jak mam ochotę. Mamy włączniki w dwóch opcjach, czy tam rozdzielone na dwa światła, shower oraz main. W obu przypadkach, gdy wejdę sobie do ustawień, no to zobaczymy, że to jest właśnie włącznik Akary. Mogę go pokazywać jako jeden kafelek, albo mogę pokazywać jako dwa. Mi jest wygodniej jako dwa. Mogę sobie wyłączyć światło, jedno i drugie, a także zdalnie je włączyć. Tu już opóźnienie jest niezauważalne dla mnie. To jest poniżej 1 sekundy, więc jest bardzo fajnie, mimo że to HomeKit, a HomeKit z tym ma problem. Mogę też w ten sposób sobie włączyć i wyłączyć, ale siła jest w automatyzacjach. Czyli gdy wychodzę z domu, gdy jest konkretna godzina, to wtedy światło ma się wyłączyć. Po prostu. Jeżeli mam czujnik ruchu i wchodzę, no to wtedy światło ma się włączyć. Chyba że jest wieczór i na przykład chcę światło nastrojowe, wtedy ma być tylko i wyłącznie światło pod prysznicem. Poza tym mamy jeszcze Google Home. W Google Home również widzicie, że mamy włącznik i włącznik. Cyk, mogę wyłączyć i włączyć. I tak samo mogę sobie nimi sterować. A jeżeli chodzi o Akarę, to cały czas mam trochę problem. Chyba że to jest mój problem. To tak też może się zdarzyć, że Akara jest jako bramka, jest widoczna, ale tutaj tych łączników nie widzę. Tutaj co mamy, to mamy akurat Meros, się uruchomił Meros, bo Alexa jeszcze pamięta stare urządzenia, no, nawet nasłuchuje, ale tutaj tego działania niestety nie ma i ja go nie widzę. Ale wydaje mi się, że część osób ma, więc może to jest po prostu kwestia problemu z moją Alexą. Więc to jeżeli chodzi o asystentów, możemy również tym sterować z poziomu głosu. Poproszę teraz Siri, żeby wyłączyło światła w prysznicu. Turn off the lights at the shower. Okay, the shower is off. Hey Siri, turn off the main light in the bathroom. Okay, the main is off. Przejdźmy teraz do cen, ale od razu też małe sprostowanie, bo ja dostałem wszystkie modele białe, ale są już H1 w innych kolorach. Możecie je znaleźć. Więc teraz jeżeli chodzi o cenę. Dajmy na to cena takiego włącznika pojedynczego. W wersji H1 to jest koszt około 159-160 zł. To jest mniej więcej coś takiego. E1 to jest około 120 zł. Czyli na jednym włączniku oszczędzacie 40 zł. Czy warto, czy nie warto? Sami musicie się nad tym zastanowić. Moim zdaniem chyba trochę warto. Mimo wszystko. Ale jeżeli chodzi o tą H1 i ceny za te włączniki, to co prawda przekaźnik kosztuje trochę mniej, bo Shellig będzie Was kosztował około 100, Sonos Basic około 60 zł, ale ja chyba idę w stronę taką, że chcę mieć po prostu smart włączniki działające po Zigbee, bo działają moim zdaniem stabilniej. I jestem bardzo zadowolony z tych włączników Akary. Działają szybko, działają fajnie, nie wypadają mi nigdy. Cena trochę wyższa i jak będę wymieniał w całym domu, to poczuję, ale nadal moim zdaniem warta. Jedyne, co mnie naprawdę boli i co mnie cały czas powstrzymuje przed tym, żeby je wszystkie wymienić, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, nie mogę postawić więcej niż jednego obok siebie. To jest duży minus. Ale Akara nad tym pracuje. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku zobaczymy rozwiązanie na to i będzie to w miarę spójne designersko z tym, co mamy w ręku. Nie będzie nową serią, chyba że będzie całkowicie nowa seria, dlatego trochę z tym zwlekam i trochę na to czekam. A po drugie, brakuje mi jeszcze smart gniazdek, ale nie takich, które wkładamy do naszego gniazdka, tylko faktycznie, tak jak już mamy włączniki, to chciałbym mieć w podobnej budowie gniazdka i też zarówno wolno stojące, tak bym je nazwał, jak i takie, które mogę wrzucić do mojego panelu, w którym na przykład mam 2 światła i takie gniazdko. To jest podsumowanie na dzisiaj tej Akary. Jeżeli chodzi o włączniki światła, najlepsza, z jakimi miałem do czynienia. Po prostu najlepsze do sterowania oświetleniem i po ponad już 2 latach działania w tym świecie mogę powiedzieć, że wolę je niż na przykład inteligentne oświetlenie. Wolę taki włącznik i 5 zwykłych żarówek GU10 niż 5 inteligentnych żarówek GU10 i zwykły włącznik. To jest moja preferencja, patrząc na to, jak często to się sypie, to, że czasami 3 z 5 nie działają,
to gdy mamy po prostu oświetlenie takie trochę głupie, którym steruje inteligentny włącznik, to działa najlepiej. No i mamy też opcję dotykowego włączenia wtedy, kiedy chcemy. Trochę świat odszedł od takich typowo dotykowych włączników, wracamy do zwykłych. Jest naprawdę fajny. Jest ładny, dobrze wygląda. Widzieliście, że ten LED fajnie świeci, działa stabilnie. Cena trochę wyższa, ale nie jest jakoś dramatycznie wysoka. Tylko i wyłącznie to, że nie mogę sobie ustawić 2, 3, 4 obok siebie, nie sprawia, że jeszcze nie wymieniłem wszystkich w domu, ale podejrzewam, że ten dzień w 2022 roku nastąpi. Tych włączników nie znajdziecie w dużych marketach jeszcze, ale możecie je dostać m.in. na inteligentnyDom.co, smartbest.pl, alget.pl oraz na Xcomie, aczkolwiek tam jest różnie z dostępnością. Szczerze Wam polecam i mówię Wam, jeżeli Akara coś robi, to ona robi to po prostu dobrze.